Cyberpunk 2077 jest już za rogiem. Wielu z nas czeka na nową produkcję od Redów i wierzymy, że przyćmi Wiedźmina 3. Jako jeden z niewielu miałem okazję zagrać w Cyberpunka i samodzielnie się przekonać, czy warto czekać. Ale moją opinię poznacie dopiero jak zagram w pełną wersję. Niemniej, gatunek Cyberpunku powróci ze zdwojoną siłą. Zanim jednak zanurzymy się w Night City roku 2077, warto sprawdzić kilka gier, które również czerpały pełnymi garściami z Cyberpunku. Zanim przejdziemy do tytułów, chciałbym was jednak zachęcić do sięgnięcia po coś innego. Cyberpunk Odrodzenie Andrzeja Ziemiańskiego to pozycja książkowa, obok której fan Cyberpunku nie powinien przejść obojętnie. Historia skupia się wokół byłego policjanta Sheya Scotta, który wraz z hakerem Lou Landonem rusza do zakazanego miasta, aby odszukać dziewczynę Axel, której bliźniacza siostra Leni jest odpowiedzialna za masowy mord w laboratorium. W książce znajdziemy oczywiście wojskowe technologie, wszczepy, wrogie korporacje pełne tajemnic. Ziemiański bardzo sprawnie prowadzi historię, co jest miłą odmianą w stosunku do trylogii ciągu Gibsona. Historia bardzo szybko wciąga i 400 stron za nami nawet nie wiadomo kiedy. Ziemiański ponownie, w odróżnieniu od Gibsona, wyjaśnia technologię cyberpunkowego świata, przez co czytelnik się nie gubi, jest cały czas w centrum akcji. Czerpie z kultury cyberpunku garściami, wykorzystując już sprawdzone pomysły i formy. Miejscami potrafi straszyć archaizmami, jak nazywanie hakerów jokejami, co jest naleciałością jeszcze z czasów gibsonowskich. Nie znaczy to jednak, że Odrodzenie nie trzyma w napięciu. Historia się rozwija, kolejne wydarzenia potrafią zaskoczyć, a całość prowadzi do dobrze przemyślanego finału. Odwiedziny zakazanego miasta przenoszą nas do przeludnionych ulic pełnych narkotyków i nielegalnych wszczepów. Muszę przyznać, że tutaj opisy miasta wyszły wyjątkowo dobrze. Niemal czuć duchotę i syf ciasnych uliczek. Podobały mi się plastyczne opisy miejscówek, które bez trudu można sobie wyobrazić, co po raz wtóry jest miłą odmianą w stosunku do Gibsona. Warto się zapoznać, bo Ziemiański po raz kolejny pokazuje, że jest w formie i gatunek nie jest mu obcy i sprawnie się w nim porusza. Fanów Cyberpunka nie trzeba namawiać. Niezależnie czy jesteście fanami autora czy gatunku, to połączenie wyszło nader dobrze i jest niezłą wprawką do Cyberpunka 2077 od Redów. Polecam. Dex to jedna z perełek, którą łatwo gdzieś pominąć. Side-scroller z silnym naciskiem na cyberpunk został stworzony przez studio Dreadlocks. Wcielamy się w niebieskowłosą dziewczynę, która budzi się pewnego dnia i okazuje się, że jest na celowniku organizacji Kompleks. Bohaterka dołącza do ruchu oporu, aby z nimi walczyć. Dex potrafi zaskoczyć fajnie przygotowaną oprawą, przywodzącą na myśl klasyki pokroju Flashbacka czy Prince of Persia. Obok walki bronią palną mamy możliwość lania w piąchy, bloki i uniki. Gra ma dość mocno rozbudowane wątki RPG, co przekłada się na liczne sidequesty i zadania poboczne, które możemy przyjmować. Odwiedzane dzielnice obfitują w łażących NPC-ów, a do niektórych budynków także można wchodzić. Oczywiście nie zabrakło wszczepów, złych korporacji i spisków, z których gatunek cyberpunk słynie. Observer. Gra od naszego rodzimego Bloober Team. Po świetnym Layers of Fear studio postanowiło skupić się na projekcie z gatunku Cyberpunk. Observer to, jak niektórzy mówią, symulator chodzenia. Nie za dużo jest tutaj akcji, to bardziej gra narracyjna, w której zbieramy ślady, gadamy przez wideokomunikatory i staramy się rozwiązać tajemnicę śmierci głównego bohatera. Warto wspomnieć, że w detektywa Daniela Lazarskiego wcielił się sam Rutger Hauer. Twórcy dokonali też ciekawego zabiegu, osadzając akcję w Krakowie. I jest to niezwykła okazja zobaczyć polskie cyberpunkowe miasto. Observer jest wręcz przesiąknięty gatunkiem. Kamienica, po której błądzimy, ociekająca biedą, syfem i brudem, w której mieszkają przeróżnej maści patusy. Oczywiście nie zabrakło spisków i korporacji, a historia, z racji, że gra w sumie się na niej wyłącznie skupia, mocno zaczyna wkręcać i ciekawić. Na uwagę zasługuje świetna oprawa dusznych, małych lokacji, w których toczy się akcja. Observer to bardzo fajna historia, choć gry tutaj niewiele. Ale i tak Bloober kolejny raz pokazał, że jeśli chodzi o symulatory chodzenia, to jest w ścisłej czołówce. Remember Me.
Remember Me to perełka, którą wielu pominęło, a jeszcze więcej nawet za bardzo jej nie kojarzy. Gra przenosi nas do Neoparyża roku 2084. Wcielamy się w Nilin, która trudni się modyfikacjami wspomnień. Dziewczyna zostaje poddana wymazywaniu pamięci przez korporację Sensen i zrzucona na sam dół Paryża. Nilin powoli składa swoją historię w całość, walcząc po drodze z żołnierzami korporacji i odkrywa tajemnice, które skrywa Sensen. Tytuł jest bijatyką. Ciekawym pomysłem było programowanie własnych kombosów. Ciosy w odpowiednich kombinacjach mogły dodawać energii, łamać obronę itd. Na pewno na uwagę zasługuje design Neoparyża, który możemy obejrzeć od samego dołu, gdzie mieszkają mutanty i wyrzutki otoczeni brudem i syfem. Nilin pnie się do góry przez miejscówki zamieszkałe przez klasę średnią, aż do najwyższych pięter zamieszkanych przez najbogatszych. Możemy obserwować, jak wyglądają poszczególne warstwy Neoparyża. Autorom udało się stworzyć świetne miejscówki napakowane przeróżnymi gadżetami, których funkcji możemy się tylko domyślać. Dodatkowo warto wspomnieć o minigrze, w której remiksujemy pamięć. Zmieniamy pewne wydarzenia, które prowadzą nas do interesującego finału. Bardziej zaawansowana wersja pomysłu z Remember Me pojawi się w Cyberpunk 2077. Remember Me nawet dziś broni się świetną oprawą i całkiem niezłą historią, choć gameplayowo nie jest to gra zbyt wysokich lotów, ale dla samego Neoparyża warto po nią sięgnąć. Reaper. Reaper to produkcja z 1996 roku należąca do gatunku Interactive Movie. Stworzona przez Take-Two Interactive jest produkcją, która łączy gatunek cyberpunk z historią Kuby Rozpruwacza. Wszystko wzbogacone licznymi cutscenkami z mniej lub bardziej znanymi aktorami. Historia zabiera nas do Nowego Jorku roku 2040, w którym grasuje seryjny morderca zwany The Reaper. Wcielamy się w dziennikarza Jake'a Quinlana, do którego psychopata wysyła wiadomości ze szczegółami swoich morderstw. Gra jest typową przygodówką połowy lat 90. Silnie korzysta ze scen full motion video. Ozdobą tego typu gier były głośne nazwiska przewijające się na ekranie. Tutaj gwiazdą jest niewątpliwie Christopher Walken, choć towarzyszy mu kilka mniej znanych, ale rozpoznawalnych aktorów. Filmy interaktywne od Take-Two są uznawane za jedne z najtrudniejszych, wszak ta sama firma wydała również grę Black Dahlia. Reaper nie jest tutaj wyjątkiem. Łączenie faktów, używanie przedmiotów może sprawić trudności, a wszystko w klimacie neogotyckiego cyberpunka. Nie zabrakło hakerów, nawiedzonych dziadów i wesołych rubasznych pracowników kostnicy. Nie zabrakło również cyberprzestrzeni w designie znanym z lat 90. Choć dziś czasami gra straszy archaizmami, historia wkręca, a 4 losowe zakończenia sprawiają, że nawet dziś można się w grze zagłębić na długie godziny, choć bardzo często będzie tym godzinom towarzyszyła frustracja co dalej. Ale był to syndrom każdej gry przygodowej z lat 90. Ruiner. I kolejna produkcja cyberpunkowa od rodzimego dewelopera. Widać, że jeśli chodzi o ten gatunek, Polacy mają niemal monopol. Ruiner to gra z widoku izometrycznego, dziejąca się w mieście Ragnarok. Wcielamy się w niemego typa w kasku, który wyposażony w swoją wierną rurę biegnie pomóc swojemu bratu porwanemu przez korporację Haven. Ruiner to gra, która miejscami przypomina mi Hotline Miami. Wysoki poziom trudności w połączeniu z wieloma umiejętnościami naszego cybernetycznego bohatera sprawia, że gra wymaga nielichego skilla, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności. Problemem Ruinera jest niestety powtarzalność, która dość szybko wkrada się w tytuł. Do tego niezbyt wygodne sterowanie, ale to jeszcze można przeboleć, choć jego opanowanie jest kluczowe, aby nie połamać palców podczas morderczego tańca zamaskowanego bohatera. Na uwagę zasługuje fajnie przygotowana oprawa. Krew leje się na lewo i prawo, kolejni agenci organizacji zmieniają się w mięso armatnie, dochodzą do tego pojedynki z bossami i kolejne perki, które odblokowujemy. Niestety również fabuła nie porywa. Zaczyna się nieźle, ale z czasem gdzieś uchodzi z niej powietrze, choć to nadal fajny cyberpunkowy tytuł. Jeśli cenisz polskie produkcje, to Ruiner powinien być na twojej liście do sprawdzenia. Liberated. I kolejna polska produkcja, choć tutaj klimat cyberpunku potraktowano łagodniej, dorzucając więcej klimatu noir. Akcja dzieje się w dystopijnej przyszłości, gdzie Wielki Brat kontroluje wszystkie ruchy obywateli. Nic dziwnego, że rodzi się ruch oporu. Przyjdzie nam wcielić się w 4 postacie stojące po 2 stronach barykady. Przemierzając kolejne mapki będziemy kryć się przed policją, strzelać i rozwiązywać prościutkie zagadki. Na uwagę zasługuje oprawa. Twórcy postanowili pokazać grę w formie komiksu.
komiksów. Cutscenki, jak i sama gra dzieją się na kolejnych jego kadrach. Wszystko jest pokazane w czerni i bieli, co świetnie maskuje dość kiepską oprawę. Przed nami 4 zeszyty komiksu, które skończymy dość szybko. Niestety miejscami gra przynudza, a samo strzelanie na Switchu wypadło tak sobie. Do tego dochodzą spore problemy z płynnością. Historia wkręca, ale prowadzi niestety do nijakiego finału, ale i tak fani Cyberpunka znajdą tutaj coś dla siebie. Liberated to może nie diament, ale szmaragd, który wymaga solidnego oszlifowania. Niemniej ciekawy pomysł na oprawę zasługuje na sprawdzenie. Kolejny raz dodatkowym impulsem powinno być to, że to produkt polski. Uplink. Jeśli pamiętasz, jak wyglądała praca hakera w hollywoodzkich filmach, na przykład w Hakerach z Angeliną Jolie, zapewne już dziś wiesz, że niewiele miało to wspólnego z rzeczywistością. Uplink to właśnie gra, która pokazuje, że życie hakera to nie wydumane animacje, ale praca większości czasu w trybie tekstowym. Uplink to unikalna gra, która nie ma na tym polu w zasadzie żadnej konkurencji. Wcielamy się w hakera i wykonujemy zadania dla korporacji Uplink. Usunięcie danych, wykradzenie tajnych informacji to chleb powszedni hakera. Za robotę dostajemy hajs, a ten przeznaczamy na coraz lepszy sprzęt i specjalistyczne programy, kasujące logi czy łamiące hasła. Brzmi fascynująco, ale grafika szybko sprowadza na ziemię. Jednakże w roku 2001, kiedy gra miała premierę, większość moich znajomych zagrywała się w Uplinka, bo pomimo, że nie posiada grafiki, wciąga jak bagno i nie można się od niej oderwać. To też jedna z niewielu gier, która pokazuje mniej więcej pracę hakera nieoderwaną aż tak bardzo od rzeczywistości. Sprawdźcie koniecznie, bo to wyjątkowy tytuł, w jaki nigdzie indziej nie zagracie. Project Snowblind. Project Snowblind to ciekawa rzecz. Oryginalnie był planowany jako kolejna część Deus Exa, jednak koniec końców zdecydowano się na shootera. Jednak pewne elementy składowe Deus Exa pozostały. Wcielamy się w żołnierza koalicji, który walczy z generałem Jan Lo. Podczas jednej z misji nasz wojak zostaje ranny i aby utrzymać go przy życiu, zostaje poddany operacji wszczepienia przeróżnych implantów, które mają mu pomagać w walce. Gra dziś może archaiczna, ale mocno osadzona w klimatach cyberpunka. Zostały znane z Deus Exa różne drogi do celu, jak i rozwijanie kolejnych augmentacji dające kolejne umiejętności. Snowblind miejscami pod płaszczykiem cyberpunka i kolejnych opcji kryje dość prymitywną strzelankę. Dziś tytuł mocno zapomniany, choć samo to, że pochodzi z legendarnej serii Warrena Spectora, zachęca, aby sprawdzić. Deus Ex Human Revolution. Seria Deus Ex jest chyba najbardziej rozpoznawalną cyberpunkową produkcją. Twórca pierwszej części, Warren Spector, sprytnie połączył teorie spiskowe, tworząc ciekawą, wciągającą fabułę. Przy Human Revolution zabrakło Warrena, ale gra nadal ma to coś. Jako Adam Jensen wskutek ataku terrorystów tracimy części ciała, które zostają zamienione na maszyny. Adam staje się półcyborgiem, posiadającym augmentacje pozwalające widzieć przez ściany, skakać z dużych wysokości i wiele więcej. Ruszamy w pogoń za terrorystami, pracując dla korporacji szarifa. Deus Ex to przede wszystkim pokazanie świata, który jest u progu rewolucji, jednak wielu się to nie podoba. Adam, jak i inni odrutowani są wyrzutkami społeczeństwa, nie spotykają się ze zrozumieniem, ale z wrogością i odrzuceniem. To bardzo dobre tło opowiadanej historii. Deus Ex zachwyca też ogromem możliwości. Każdy problem możemy rozwiązać na wiele sposobów, w zależności jakie posiadamy umiejętności. Czy wejdziemy przez drzwi strzelając na lewo i prawo, czy przemkniemy szybem wentylacyjnym, a może zhakujemy kamery i wykonamy dywersję. Wszystko jest w naszych rękach i ta swoboda jest bardzo widoczna. Grę można ukończyć nikogo nie zabijając lub jak rzeźnik zostawiać za sobą stosy trupów. Deus Ex Human Revolution nadal dziś się broni. Jest chyba bardziej zjadliwy niż archaiczny już pierwszy Deus Ex. W mojej opinii dla fanów cyberpunka pozycja obowiązkowa. Deus Ex Mankind Divided. Choć druga część pozostaje trochę w cieniu Human Revolution, nie znaczy, że to zła gra. Wręcz przeciwnie. Akcja dzieje się w 2 lata po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Wciąż bohaterem jest Adam Jensen, jednak znów najciekawsze jest tutaj tło opowiadanej historii. Ludzkość nie dała rady zatrzymać postępu. Augmentacje stały się codziennością, jednak społeczeństwo, nie mogąc ich zaakceptować, podzieliło ludzi na lepszy i gorszy sort. Jednak odrutowani nie pozostają dłużni, dokonując ataków terrorystycznych jeszcze
bardziej pogłębiając przepaść pomiędzy społeczeństwem. W tych nieciekawych czasach Adam rusza do Pragi, wykonując ponownie zadania dla Asarifa. Mankind Divided to wciąż gra, której misje przechodzimy jak nam się podoba. Klimat Pragi jest bardziej swojski i miejscami przypomina lokacje z Half-Life 2. Choć gra dostała mniej pozytywne recenzje, w mojej opinii to świetne rozwinięcie i dopełnienie historii z Human Revolution. Obie części są musowymi produkcjami do zagrania przed Cyberpunkiem, bo Deus Ex wykorzystał gatunek w sposób, w jaki nikt wcześniej tego nie zrobił. A ty jakie polecasz gry z gatunku Cyberpunk, w które powinniśmy zagrać przed zagraniem Cyberpunk 2077? Swoje typy napisz w komentarzu.